W poprzednim odcinku pokazałem, jak nie grać w Food Champions. I tylko jedna osoba zorientowała się, co tak naprawdę działo się w tamtym odcinku. Dzisiaj pokażę wam, jak lepiej grać w Food Champions. Zanim przejdziemy do taktyki, ustawy, różnych specjalnych zagrań, zacznijmy od nastawienia psychicznego. Z powodu praw autorskich nie mogę puścić dalej, ale serdecznie polecam ten film. Jeżeli chodzi o taktykę, chwila. Ja tutaj pokazuję, jak lepiej grać, a ty, tak, właśnie ty, oglądasz bez suba i lajka? Zobacz, jak mało osób subskrybuje, prawie nikt. Zasubskrybuj i napisz w komentarzu, już zasubskrybowałem, a ja na pewno przypnę ci serduszko. Jeżeli chodzi o taktykę, to mam własnoręcznie skopiowaną z kanału Kartomania. Mecz zaczynacie z tym ustawieniem, a jeżeli trzeba nadgonić wynik, to zmieniacie sobie na te ustawienie. Pamiętajcie, że w tej taktyce dość ważne jest to, żeby prawonożnymi zawodnikami grać na prawej stronie, a lewonożnymi na lewej. Dużo osób o tym zapomina, bo skopiuje tą taktykę i wyłącza już film. A odnosząc się do składów, ponieważ nie gram jakoś dużo w FIFA, to nie mam nic mocniejszego, ale szczerze mówiąc, ten skład i tak w większości przypadków wystarcza. Wiadomo, że jakbym miał jakiegoś Nazario, Prime i Mbappe Team of the Year, no to na pewno ci zawodnicy graliby za mnie, no ale tak to przynajmniej jest więcej zabawy. Dobra, tyle gadania, pora zobaczyć, jak sobie poradziłem w drugiej części mojego Food Champions. Jak wiecie, czasami ważniejsze jest szczęście niż umiejętności. Podstawowa porada. Wystarczy nie strzelać prosto w bramkarza, żeby strzelić gola. W obronie mimo najlepszych starań czasami nic nie poradzicie. Ale bardzo ciekawą kwestią są wolni. Wystarczy wiedzieć, jak bardzo napełnić pasek uderzenia i możemy w bardzo łatwy sposób zdobyć widowiskową bramkę. Niestety czasem rzeczy niezależne od nas przegrywają nam mecz. Co? Halo? Halo? Nie, no FIFA mi się coś ścięła. No i co? I to się nie zaliczyło. Widzicie, jak to jest. Nie byłby bilans do zera. I co? I gówno. I mnie wywaliło. Ale dobrze. To znaczy, że jeszcze coś mogę osiągnąć. I kurczę, to były prorocze słowa. Normalnie jest to zawodnik do zmiany, ale w takiej sytuacji Damy mu szansę. to była dobra decyzja, bo po jego niezłej próbie strzału z dystansu z dobitki udało strzelić się gola. Przeciwnik miał ciekawą skłonność. Chłopiec jest ogromnym fanem powershotów. Czasem to nam się poszczęści. Po karnym zdarzyła się niesamowita rzecz. Jest! Pierwsza wygrana. To jest, widzę, przełamanie. Czemu mam 0? Przecież wygrałem teraz. Uwielbiam FIFA. Ta gra jest bardzo dobrze zrobiona, nie ma żadnych błędów. Już tutaj zaczęły się kalkulacje. Chwila. Mamy 12 punktów. Musimy wygrać jeszcze jeden mecz, żeby chociaż dostać te nagrody, które są, tak. Nie da się ukryć, że są. Wracając do porad, czasami lepiej się nie spieszyć, tylko spokojnie rozegrać. Nie. A w ataku spokojnie sobie klepać i wyczekać przeciwnika. Dobrze. Sytuacja jest rozwojowa. Jest w zasięgu. Już w 54 minucie mogłem wyjść na prowadzenie. Kim? Strzelaj! Ja mówię, gościu, no jest w zasięgu. O cholera, ale złe zagranie. Chociaż? W takich sytuacjach stosujcie pressing, gdyż możecie łatwo zmusić przeciwnika do błędu. Nie, no czemu nie podałeś? Niestety, sam błąd przeciwnika nie wystarczy. Trzeba go jeszcze umieć wykorzystać. O, ale źle. Na moim błędzie podpowiem, że trzeba szybciej przełączać się na innego obrońcę i na przykład użyć R1 dla pressingu drugiego zawodnika. Ale źle. Ja miałem szczęście i nie było z tego gola. Potem również miałem szczęście. Po poprzednim golu wystarczyło postawić kropkę nad i. Koniec. Czyli jednak nie będzie to 0,20. Oszczędzę wam kolejnych kalkulacji i obliczeń. Ile bym potrzebował wygranych tutaj? Przejdźmy do następnego meczu, który okazał się dość krótkim spotkaniem. Nie. Co za dobry człowiek.
Nie, Solskierem. Początek meczu nie wróżył zbyt dobrze. Hopy, z czym do ludzi? Mimo tego, że ten atak wyglądał zupełnie normalnie, zdarzyła się bardzo niespodziewana rzecz. Co? Co? What? Następny mecz rozpoczął się dla mnie bardzo dobrze Dobrze. i mógł skończyć się naprawdę szybko. No nie tak. Jednak jak to się mówi, co się odwlecze, to nie uciecze. Pięknie. Tutaj zagrałem w absolutnie najgorszy sposób i aż to trochę wstyd pokazywać. Nie, co ja zrobiłem? Na szczęście następną akcję wykończyłem znacznie lepiej. W następnym meczu znowu dopadł mnie niefart. Nie. Nie, no, mu się wszystko odbija. Fajnie się przeciwnikowi odbijało. Nie, to jest jakiś żart. Potężny Pope musiał mnie uratować. Okej, to było groźne. Jednak los uśmiechnął się do mnie. Miałem świetną akcję, żeby wyjść na prowadzenie. Jak? Wytłumacz mi to ktoś? Jak to nie jest gol? Jednak już chwilę później O. niestety przeciwnik postanowił walczyć do końca, co prawie skończyło się bramką dla niego. Co prawda nie wykorzystałem okazji, żeby go dobić. Ale mimo to mecz zakończył się dla mnie zwycięstwem. Tym razem zamiast kalkulacji była mowa motywacyjna. Czy jest to realne? No oczywiście, że jest to realne, tak? Wszystko jest możliwe. Wszystko jest w głowie, pamiętajcie to. Także z pozytywnym nastawieniem rozpocząłem następny mecz, jednakże Czemu? przeciwnik miał znacznie więcej szczęścia. Wszystko mu leci. Ja pierdzielę, no. Okej, dobrze, to już mi się odechciało grać w tą grę. Po chwili potwierdziło się szczęście przeciwnika. Ale chłop ma farta. Czerwone Mbappé. Pomimo Mbappé, to nie on był pierwszym strzelcem bramki. Ani nawet nie był drugim. Pamiętajcie, żeby nie być toksycznym dla przeciwnika. Machamy, jak w familiadzie. Kolejny mecz był... Na pewno mogę powiedzieć, że był to najkrótszy mecz, jaki rozegrałem w tej grze. Jednakże nie rozumiem trochę zachowania takich ludzi. No co za chłop? Następny mecz rozgrywałem z mistrzem świata, jeżeli chodzi o rzuty rożne. Nie mogę. To, co on robił, było niewytłumaczalne. Chłop ma jakoś tak wymasterowany te... Jak on mi walnie trzeciego drożniaka. No on się przygotowuje, on to idealnie dokręci, no. I kiedy już mogło się wydawać, że jest to wybronione, wydarzyło się to. I mi walnął trzeciego. Co? Mimo to nie poddałem się. Wiedziałem, że mogę jeszcze wszystko nadrobić. W przerwie nalałem sobie wody, ponieważ bardzo ważne jest nawadnianie się. Pamiętajcie o tym. Woda w przerwie nie pomogła. Śmieć Norweg, kuźwa mać. Frustracja dawała o sobie znać. Tak, w dupę ciekawe, Kajton był faul. Jednak było coś znacznie gorszego niż rzut wolny. Nie. Przeciwnik przez rok przygotowywał się do uderzenia, żeby było idealne. Musiał dopracować każdy aspekt. Jak? Jednak to nie był koniec, oj nie! Son dostaje piłkę i strzela gol! Martin Odegaard biega po rekalny, piękny strzał i mamy to, proszę państwa! Ostatnia, druga minuta doliczonego czasu gry. Nie, no co za gówno. Mogła być to przepiękna historia, ale teraz skupiamy się na następnym meczu. Niestety, z prostego błędu No czemu nie podałeś, chłopie, no. wynikła bardzo groźna kontra przeciwnika. Nie, no ja pierdzielę, z takiego syfu, z takiego gówna dostać. I to niestety nie był ostatni raz. Miałem bardzo proste, jednak sensowne wytłumaczenie. No skład mu gra. Chłop jest gównem, ale jak mu każdy strzał siada, a mi w ogóle takie normalne jakieś podanie, nawet nie umie wejść. I tak niestety faktycznie było. Myślę, że moja mina jest dość wymowna. To nie tak, że ja gram świetny mecz, tylko po prostu chłop nic nie gra. Nic. A co? Gówno. Przegrywam z nim 3-1. Ma jakiś skład za nie chcę wiedzieć nawet ile.
I widzicie, co mu robi ten Stoiczkow, no. Zrobiłem zmiany w nadziei, że to coś pomoże, ale Pele nie umie przejąć piłkę od Van Dijk'a. Pele 9-8 dodam. miałem kilka zastrzeżeń do karty Pele. No Pele. W dupę Pele. No i pobiegnie z tym Mbappé, śmieciu. W tym momencie byłem już bardzo zdenerwowany, ale chyba nie dziwicie mi się. Wow. Właściwie z minuty na minutę było tylko gorzej. Mam dość. Podjąłem jedyną słuszną decyzję i w ten oto sposób zakończyłem moje pierwsze Food Champions. Co sądzę o nagrodach? No szału nie ma, co? Zobaczmy sobie pierwszego pika Weźmiemy Szara. Nie, taki zły overall. oraz drugiego. 8-7. Overallowo niby nieźle. Paczki, nototy. I za to jak się tutaj męczyłem, to ja muszę oddać jakiegoś Mbappé. Kto by się spodziewał, nie oddało, ale z tych paczek, z tego co pamiętam, dropnął Son i Haaland. I tak właśnie wyglądało moje pierwsze Food Champions. O ile początek nie był najlepszy, co polecam zobaczyć w pierwszej części filmu, to już druga część była sporo lepsza. Jest dużo rzeczy do poprawienia, ale mimo wszystko tragedii nie ma. Jeśli wam się spodobało, pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji, bo ze statystyk wynika, że nikt nie zostawia suba. A to nas motywuje do dalszego działania i tworzenia następnych filmów. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia już w następnym odcinku.